Cześć, w tym odcinku pokażę Wam, jak wymodelować proceduralnie schody i też jak zrobić troszkę bardziej zaawansowany model, czyli takie schody wielopoziomowe, które już mogą być częścią jakiegoś większego modelu, na przykład jakichś murów obronnych. To na przykład może być wieża, jakaś tam podstawa i kolejna część wieży i tu wejście. Dobra, i na przykład zwiększając wysokość tego narożnego boksa mamy te schody jakby są cały czas przyklejone i proceduralnie się zmieniają. Tak samo długość tego w osi X. No i też jak widać ta długość jest jakby stała, tak? Że to zmniejszamy, zwiększamy, ona jest stała. Powiedzmy wysokość naszej wieży. No to akurat to jest ilość stopni schodów. Tak, więc sobie możemy zawsze tam skorygować. Jeżeli zwiększymy wysokość, to możemy sobie zwiększyć ilość tych schodów, żeby to było jakoś bardziej wszystko logiczne i pasowało do siebie. I oprócz tego jeszcze mamy takie kontrolery, którym sobie możemy korygować długość tych schodów. No dobrze, to przejdziemy sobie tworzymy nową geometrię. Już utworzyłem STER-STUD. Co musimy zrobić? To jest nasz plan 2D. Mamy oś X i Z. Tu jest punkt 0,0, który jest pivotem tego narożnego boksa i przesunięty o długość w X-a. Ten punkt jest pivotem tych naszych schodów. I od tego miejsca też tworzymy ten niebieski boks i kolejny, powiedzmy tą żółtą wieżę. I no to akurat zaznaczyłem te schody, troszkę zrobiłem węższe, żeby było widać, że ten niebieski boks idzie do tego miejsca. No i tutaj jest nasz pivot tych nowych schodów, tak? Tego do kolejnego poziomu. Czyli tak, wracamy do Houdiniego i najpierw utworzymy sobie ten box. I standardowo, no to musimy odznaczyć, standardowo ustawimy sobie pivoty i do każdej osi, no teraz akurat biorę oś Y, wszędzie wstawiam pivot na 0, tu size X, przez 2 i size Z też przez 2. No i tu widzimy, że w punkcie 0,0 jest nasz pivot, tak? No size X, size Z raczej nie będziemy zmieniać. No dobra, mamy tą część i tworzymy sobie, a to jeszcze tam od razu podpiszmy jakoś, size corner, to nie jest potrzebne. I tu standardowo ja daję zwykle jasny żółty do tych źródłowych, wyjściowych nodów. I nasz kolejny model to jest linia. Ona już jest prawidłowo ustawiona. To sobie te punkty zaznaczmy. To jest, że jest w osi Y, tak? To są direction. I tak, przede wszystkim najpierw musimy go sobie przesunąć o długość size X tego box cornera. Dobra. I zwiększmy sobie ilość punktów do 9. I co dalej? Potrzebujemy
te nasze schodki będziemy przekopiowywać do tych punktów i te schodki będą mieć pivot, tak jak ten corner, ten box właśnie na dole. I później przekopiujemy te modele, czyli potrzebujemy wszystkie punkty oprócz ostatniego, tak? To sobie zaznaczmy, żeby to zrobić, najpierw zaznaczymy sobie ten punkt końcowy, proceduralnie oczywiście. I do tego służy expression, czyli wyrażenie i jeszcze zapisuje w tych nawiasach tylda, tam koło jedynki jest ten znak. To jest endpoints, no tu jest nadpodpowiedź. Endpoints 0 minus 1 i zamykamy. Tak. Dobra, i to nazwijmy sobie top. No i widać, że mamy zaznaczony ostatni punkt. Jeszcze sobie sprawdźmy to. No, zgadza się, tak? To nieważne ile tu tych punktów będzie, on zawsze zaznacza ten punkt ostatni. Ale my potrzebujemy wszystkie punkty poza tym, tak? Czyli sobie wybierzemy group combine. I to nazwijmy to a points. I równa się wszystkie oprócz top, tak? Equals all but. No i dobra, i mamy te nasze punkty. I weźmy sobie, żeby pokazywało nam numery punktów. Tak, tu jest 0, 1, 2 i tak dalej. Czyli idzie odtąd w górę, ale my potrzebujemy odwrotność tego, tak? Więc do tego służy nam sort. I tu w grupach bierzemy reverse. I co teraz? Teraz utworzymy, zróbmy sobie kopię tego. To będzie nasz step A. No i na razie dajmy tam jakąś wysokość 2/10. I no tak jak mówiłem, do tych punktów, dokładnie to do tych punktów musimy przekopiować ten jeden schodek, tak? I do tego służy copy to points. Tu jest pierwsze to jest nasza geometria, czyli to, a drugie to jest target points. Dobra. I tu jeszcze bierzemy, że ma wybierać a points, czyli bez ostatniego. No i dobra, zobaczmy jak to wygląda. A tu jeszcze dam jakiś kolor. Zielony. No jak widać te schodki jakby na siebie nachodzą, nie kończą się w tym miejscu, ponieważ no jest to dlatego, że mamy tu stałą liczbę, tak? Więc jak to będziemy zmieniać, to jeszcze większy bałagan będzie. Dlatego co my potrzebujemy? Potrzebujemy wysokość, tak naprawdę prawdziwą wysokość między punktami, tak? Czyli to będzie nasza wysokość naszego schodka, to będzie odległość między punktami od 0,1 albo 1,2. Więc tak, a ta odległość to jest długość całej linii podzielona przez ilość punktów minus 1. Czyli tak, z tej linii bierzemy długość. Dobra. I tu podzielona przez... No ponieważ tu zostawiłem ten podzielony i nie ma żadnego wyrażenia, no to mamy ostrzeżenie, że są błędy.
przez ilość punktów, copy parameter. I tu -1. I całość tego w nawiasie. No już widać, że się zgadza, tak? Te stopnie są ułożone jeden na drugim. Jak zwiększę wysokość, to wszystko się trzyma. I tak samo jak zagęszczę ilość punktów. No dobra, ale no to nie wygląda jak schody. Żeby zrobić schody, to będziemy musieli każdą kopię pomniejszać o określoną stałą wartość. I do tego służy, to trzeba zrobić w pętli, i do tego służy pętle to są for each. I tu mamy for each number, point, primitive, connected piece, named primitive, loop feedback. To w sumie my potrzebujemy, że dla każdego punktu for each point. No i tutaj jeszcze tak naprawdę można zmieniać, tak? Więc te wszystkie primitive i tak dalej, to się tu zmienia. No ale to już jest gotowy. No i jak to działa, tak? Czyli tak, potrzebujemy tu na wejście punkty. Punkty mamy tutaj. I mamy właśnie na tym obszarze wszystkie operacje, co są tutaj, no to odbywają się w pętli, tak? Czyli, że dla każdego punktu dana operacja jest wykonywana, aż dojdzie do ostatniego punktu, tak? My potrzebujemy właśnie tylko że nie to, bo tu są punkty i to. To, że to jest poza tym, to czy to jest w porządku, tak? Bo punkty są, my jakby robimy pętlę, bazując na punktach, tak? A to jest akurat to jest nasza geometria, tak? Ale no, pokażę teraz jak ta pętla działa, tak? No to jest nasz ostatni, mamy, że jest 9 tak zwanych iteracji, bo mamy 9 punktów. No i co my tu potrzebujemy? Jak weźmiemy ten pierwszy, to jest coś takiego jak create meta import node i tworzę właśnie taki node. Jeżeli tutaj na tym środkowym przyciskiem albo zobaczymy, że mamy dwa nowe parametry, iteration i num-iterations. Nas będzie interesować czyli ilość iteracji, czyli ilość operacji, które będą powtarzane. To równa się jak w tym przypadku, ponieważ to jest for each point, czyli ilości punktów. Dobra, i tu jeszcze musimy sobie utworzyć transform. Zwykle transform i inne takie nody, w których coś modyfikuję, zaznaczam na jakiś tam odcień zieleni. I nas interesuje skala x. Tak. Dobra. Jeszcze jedna rzecz. Zapomniałem powiedzieć, że no to jest, on automatycznie tworzy dosyć długą nazwę. My to sobie uprościmy do meta a. I tutaj jeszcze raz wpisujemy detail. Detail nawias. Ścieżka meta. No i nam podpowiada, że istnieje taka ścieżka. Zamykamy nawias. Przecinek.
W nawiasie wpisujemy nazwę parametru, przez który ma przechodzić, czyli iteration, nawias i po przecinku jeszcze 0. Właśnie tutaj nie pamiętam. Znaczy zwykle jak w takich wyrażeniach mamy 0, to oznacza, że jeżeli są dwa na przykład wejścia, no to jest zerowy, to jest pierwszy, tak? I tylko nie pamiętam, czy w tym wypadku to 0 się odnosi do tego wejścia, czy do tego wyjścia. No dobra. No i widzimy, że utworzył nam coś w rodzaju schodów. Żeby wyłączyć. No i tutaj widać, że każdy ten schodek to jest dwukrotność tego pierwszego, tak? Więc musimy tą wartość pomnożyć na przykład przez 0,2. O, i mamy takie schody. Tylko zwiększając, czy no tutaj akurat nie, ale zwiększając ilość punktów, no i jednocześnie on nam wydłuża te schody, tak? I jakby nie mamy już na tym, trochę tracimy na tym kontrolę. Więc tutaj ta wartość musi być utworzona proceduralnie i uzależnimy to od ilości punktów, tak? Czyli to będzie akurat razy 1 przez ilość punktów minus 1, tak? Minus 1. To całe wyrażenie się wziąć w nawias. I teraz jak będziemy zwiększać gęstość, to długość nam pozostaje stała, tak? A jak będziemy chcieli już tą długość sobie jeszcze ją korygować, no to będzie nasz size x. No do tego jeszcze to sobie później ustawimy w osobnym nodzie, w takim kontrolerze. Dobra, to jeszcze sobie zaznaczę na żółto i wpiszę line A. Dajmy tutaj 9. I tu jeszcze może tak. Jak wciśniemy piątkę w tym okienku, to mamy naszą mapę UV, nasz widok UV. Obecnie jest pusty, nie mamy żadnej mapy. I w Houdini jest dużo, no na różne sposoby można UV-kę zrobić. Czy w sumie automatyczną UV-kę. I dobrym narzędziem jest Auto UV z pakietu Labs. I ten domyślny metoda AutoSim moim zdaniem tutaj pasuje. Znaczy ja też nie jestem jakimś jakoś super wyspecjalizowany w robieniu dobrych UV-ek i teksturowaniu. Dobra. I to sobie zaznaczmy na fioletowo, tak? Jakby rzeczy związane z UV-kami zazwyczaj zaznaczam na fioletowo albo jakiś tam różowy. I jeszcze chcemy sobie podzielić na trójkąty każdy ten divide. Ok. No dobra, to teraz połączmy sobie te dwa nasze modele. Otwórzmy merge. Dobra, i tutaj też sobie utworzymy, tu też oteksturujemy, znaczy zrobimy UV-kę. Najpierw utwórzmy sobie kolor.
divide i auto UV. Mogę przykopiować stąd. Tu jeszcze pokażę taki dosyć przydatny node do UV-ek. To jest UV Transform. No też tam zaznaczmy na fioletową, bo to jest jakby z tej samej rodziny. Tutaj możemy sobie na przykład zmienić skalę, tak? No powiedzmy tak. No dobra, to jest jeszcze tylko... dobra, to jest przekopiowane, czyli jeżeli będziemy zwiększać tą wartość, to przesuwamy również schody, zwiększając gęstość. Dobra, wysokość jeszcze musimy. Czyli nasza wysokość to jest wysokość tego cube'a. Tutaj. Tak, czyli zwiększając to, zwiększamy to. No dobrze, no to jest w sumie ta część tutoriala, która pokazuje nam, jak takie proceduralne, proste schody zrobić. Następny będziemy chcieli stworzyć jakby cały ten drugi poziom i kolejne modele i drugi poziom schodów. Dobrze, no to teraz może jeszcze zajrzyjmy tutaj naszej ściągi. Mamy ten narożnik i te schody. Teraz utworzymy sobie ten box i ten box, tą wieżę, tak? Dobra, to możemy sobie przekopiować. Zmienimy nazwy, to będzie passage. Kolor jasno-niebieski. Reszta się zgadza. Może tak. Sobie zobaczymy to. A tu to. No i musimy najpierw pivot przesunąć. To będzie osi Z. To jest nasza oś Z. To będzie w minusie. No i powiedzmy tu niech będzie 5. To się zgadza. No dobra, to jeszcze tak. Musimy tą wysokość, jakby podłączyć do tej, czy uzależnić. Dobra, teraz. I kolejny box. Będzie nasza wieża. Tu damy kolor taki bardziej w pomarańcz wchodzący, na przykład. Wezmę to tower. Tak. I tu powiedzmy dajmy 3×3. Tylko musimy przesunąć w osi Z o długość tego niebieskiego boksa, tak? Możemy to zrobić w tym center, ale możemy też sobie tutaj utworzyć transform i tutaj tą wartość przekopiować. Czyli z tego tego niebieskiego, box passage, bierzemy copy parametr naszej skali Z i w tym transformie tutaj sobie przekopiujemy. A tak, minus na minus. Wartość ujemna musi być. No nie to.
OK. Zrobimy tak, że ta wysokość tej wieży będzie niezależna. I potem sobie utworzymy node, z której będziemy tą wysokość kontrolować. No i dobra, no pozostało nam od tego punktu utworzyć schody, tak? Czyli możemy tu sobie weźmiemy tak, przekopiujemy to całe drzewko, no i tu pozmieniamy parę rzeczy. Tak. I tak. Dobra, nazwijmy to line B. Tutaj meta B. Tu będzie B points. Tutaj też. Jakby tutaj cały czas pokazywało ten żółty, pomarańczowy wykrzyknik, czyli ostrzeżenie. To możliwe, że on nie widzi chwilowo tej grupy, ale jeżeli naciśniemy kolejny node, czyli ten, to powinien się jakby to odświeżyć. Dobra, to będzie nasz step B. Dobra. No i tak, dobra, to już tą linię potrzebujemy, to możemy sobie skasować. Dead 0. I musimy o wysokość tego cornera sobie. No tak naprawdę to wysokość tego, ale ponieważ ta wysokość tego boksa jest uzależniona od tego, więc żeby to było jakoś czytelne i tak dla higieny, powiedzmy, pracy, to no z tego boksa jakby bierzemy najwięcej referencji, to jest nasze źródło w wielu przypadkach. I tutaj paste relative references. No, nie to. Copy parameter. Origin tutaj. Dobra, i w osi Z, tak, to jest długość tego. Czyli to. Tak, wartość mnożona przez -1. No dobra, to sprawdźmy. No nie zgadza się, jakby w złą stronę są te schody. Osi jakby zorientowane w osi X, a nie Z. No i wysokość się nie zgadza, tak? No to najpierw załatwmy tą wysokość. Ta wysokość to jest ten box, odjąć ten, czyli z tego wieży, wysokość tej wieży. Dobra, czyli tutaj odjąć to, tak? No właściwie odjąć tą wartość. Dobra, i musimy zmienić te wartości. Dokładnie to musimy przekopiować, tylko że tak po prostu jakby tradycyjne Ctrl-C, Ctrl-V. Nie przekopiujemy relatives parameter, tylko dokładnie to, co jest tu napisane, i tu sobie wyzerujemy od razu i
wkleimy tutaj, tak? I tu musimy... No to już się w sumie samo ułożyło, tak? Bo on wykrył, że to, co przedtem było nazwane tu A i A, ale ponieważ to jest z tego samego drzewka, więc on wykrył, że to się odnosiło do tego, więc to wszystko poustawiał. No i tu się to zgadza, tak? Jak będziemy sobie chcieli tą wartością korygować. No dobrze, no to właściwie mamy już chyba wszystko. Dobra, jeszcze jedna taka rzecz, która się może przydać, zwłaszcza no przy w sumie każdym modelowaniu się przydało coś jako referencja. Houdini ma kilka budowanych jakby modeli. Tam chyba są akurat człowieka dwa modele, no ale ten Tommy jest. Więc będziemy z tego korzystać. I tak sobie zróbmy transform. Jakiś kolor. Damy tam taki niebieski. No i dobra, i to sobie tu przykopiujemy. Znaczy do tego merge'a dodajemy. No i ta wysokość znowu tego narożnika. Tutaj sobie wkleimy. No i teraz tak, no możemy jakby no chyba najbardziej prawidłowa wersja to było do tej postaci dopasować te parametry tych modeli. No ale powiedzmy na razie tam na potrzeby tutoriala to ja sobie zmniejszę po prostu tą postać, żeby bardziej pasowało do obecnej skali, którą sobie zrobiliśmy. No dobrze, powiedzmy, że jest ok. Dobra, to na razie to sobie odepniemy. Tylko ciekawostkę podałem. No i teraz, tak jak w poprzednich tutorialach, utworzymy sobie taki null, który będzie naszym kontrolerem. Znaczy w poprzednich tutorialach ja to nazwałem data, bo jakby tu trzymaliśmy dane, które już mieliśmy w nodach. Znaczy nie, trzymaliśmy tu dane i z tego miejsca przekopywaliśmy do nodów. Ale zwykle no w tym przypadku bardziej adekwatną nazwą będzie control. Zwykle też daje okrągły kształt i czarny albo biały, no czasem pomarańczowy, tak? No powiedzmy, niech będzie czarny. Dobrze, i tutaj pierwsza opcja Edit Parameter Interface. I tak, będziemy potrzebować kilka floatów, czyli zmiennych i 2 integery, czyli liczby całkowite. I tak, no co potrzebujemy? Na pewno wysokość tego narożnika, czyli corner size y i nazwę parametru może być bardziej skrócona. Tutaj damy size x. Co jeszcze potrzebujemy? No, długość tego,
czyli passage size Z. I ilość schodków, czyli stepów, czyli powiedzmy steps A albo może inaczej. Stairs A steps. No ale to możemy skasować i zrobimy sobie kopię D i tu dajmy B. B. I jeszcze długość schodów, tak? Czyli to sobie skasujmy i to skopiujmy. A jeszcze tu potrzebujemy wysokość tej wieży. Tower size Y. Dobra, jak tu damy apply, no to nam się to pojawia. Tu widać, że w integers mamy takie jakby stepy. A jeszcze jedna taka rzecz, że na przykład jak wpisujemy nazwę i powiedzmy mamy już coś tu wpisujemy i damy accept, to on prawdopodobnie tej nazwy tak nie wpisze, więc trzeba dopiero po enterze jakby ta nazwa jest już pisana, tak? No dobra, ale mamy tu domyślne wartości 000. No nie chcemy takiej wartości. I też no chcemy mieć jakieś takie stałe domyślne wartości, żeby jeżeli będziemy tam zmieniać sobie te parametry, żeby zawsze można było wrócić do jakby tych ustaleń fabrycznych, czyli że jeżeli weźmiemy sobie revert to defaults, to żeby wrócił właśnie do tych takich bazowych ustawień. I do tego służy tutaj zakładka channels. I powiedzmy to będzie nasz wielkość, to będzie 1. Tu też 1. Tu powiedzmy 5. Jak jest obecnie. Tu 3. Tutaj damy 9. A tu 13. Ponieważ zawsze te schody będą raczej wyższe, tak? One będą prowadzić raczej na trochę wyższą wieżę, no ale to nie ma znaczenia, tak naprawdę to może być mniejsza wartość niż tutaj. To już tam kto jak tam sobie woli. I długość schodów, tak? Tam teraz mamy chyba domyślnie 2. Niech tak zostanie. No dobra, jeszcze tu chcę dodać z tej wieży duplikat i dać size X. Tutaj X. I
Tak, przy tych integers mamy coś takiego jak range i to też będziemy chcieli zmienić. No nie chcemy wartości 0. Chcemy, żeby to było minimum 2 i powiedzmy maksymalna, jaką pokazujemy tutaj, to będzie 40. Dajmy apply, żeby zobaczyć. Widać, że już mamy więcej tych jakby stepów. Dokładnie to 40 ich mamy. Ale możemy wyjść poza tą wartość, tak samo jak tą, dopóki nie zamkniemy tych kłódek, tak? No te kłódki ograniczają, że poza tą wartość już byśmy nie mogli wyjść. No dobra, i analogicznie to damy tak samo w tym B, że minimum 2 i maksimum 40. No dobra, i chyba to jest to, tak. Accept. Dobra, no to teraz przekopiujmy te. Zróbmy sobie tu split pane top bottom. Dajmy kłódkę. I tą wartość, czyli wysokość tego narożnika będzie tutaj. Tak, zgadza się. Ten size X tutaj. To będzie tutaj. No i też widać, że to, że mamy jakby ten kontroler, ten null kontroler, no to jeszcze jest, to nie jest jeszcze jakieś mocno skomplikowane drzewko. Można się tu jakby odnaleźć, ale no tak przeskakiwanie, klikanie na to, później klikanie na to, gdzieś tutaj. Jeżeli da się to zrobić w tym kontrolerze, no to lepiej z tego korzystać. No ten kontroler ma też dużo, znaczy ten edit parameter interface ma więcej tych kategorii, tak żeby właśnie to sobie bardziej posegregować. Jeżeli będziemy mieć naprawdę, nie wiem, na przykład 40 takich tych, to możemy sobie je w takie jakby zakładki pogrupować. Po prostu tworząc tu jest taki, jak tworząc folder. No, przy innych, bardziej zaawansowanych modelach to pokażę, albo pokażę jakiś po prostu mój prywatny, jakiś tam bardziej złożony, taki już mocno złożony projekt. Dobra, to tak. Już nie pamiętam, czy to przykopiowałem. Dobra. Tower size Y, tower size X. No i to nasze steps. Dobra, to jest tutaj. To +1, tak? Czyli jak to sobie weźmiemy na przykład 4, żeby łatwiej było policzyć, no to widać, że mamy dokładnie 4 schodki. Dobra, i to tutaj. A +1. I długość tego podstawowego, no właściwie długość schodów, tak? Czyli długość tego najniższego jakby schodka. Musimy wkopiować. To jest ta wartość. Tak. I to będzie tutaj. Nie, będzie tutaj. Bo to jest nasza oś Z. No dobrze, właściwie mamy wszystko. Zaraz przetestujemy to sobie na szybko.
Tylko tu jeszcze taki dla higieny utworzymy sobie null. No i ogólnie jest taka przyjęta nomenklatura, że wpisujemy out, podłoga i zwykle z wielkiej no nazwę tego na przykład Geo. I ja zwykle daję jakiś tam ten bordowy albo czerwony. No i tak jak mam jakiś większy model albo pojedyncze jakieś składowe, na przykład będziemy mieć bardziej złożony ten model wieży, no to wtedy też dobrze jest dać tutaj takie nule. Nazwać to na przykład tower, tak. I no do czego to się przyda? No od razu jakby widać, gdzie jakby jest koniec danego modelu. I do czego to się jeszcze może przydać? No jeżeli byśmy mieli naprawdę bardzo długie to drzewko i ten merge był gdzieś tam naprawdę gdzieś tutaj na przykład, albo jeszcze niżej, żeby i tu jeszcze byśmy mieli masę nodów, jeżeli byśmy chcieli przeciągnąć tą linkę i trafić i mieć pewność, że na przykład, no nie wiem gdzie to idzie, no łatwiej wtedy jakiś błąd popełnić, tak? No możemy sobie po prostu to odciąć i zastosować taki node, który no, też bardzo często jest używany. Się nazywa Object Merge. I to też może być jako nasze źródło. I tutaj w Objects można po prostu przeciągnąć to, przytrzymując lewym przyciskiem myszy i to tworzy, tak? Jak widać. Nie są połączone, ale to jest taki powiedzmy teleport. I to jest też, no to już o ile jesteśmy w tej jednej kompozycji, tak, ten star stud, to jeszcze bez tego można się obyć. No ale jeżeli byśmy chcieli przekopiować z jakiejś tam innej geometrii do tej naszej, no to już musimy, no to właśnie tym nodem Object Merge możemy z innych ścieżek, tak, z innych kompozycji importować rzeczy. No dobra, to jeszcze tam szybki test. Dobra, tu się wszystko zgadza. Gęstość schodów. No dobrze, to w sumie to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia. Cześć.